Mangiare po włosku znaczy jeść. To jest kanał kuchni włoskiej i polskiej, tak bym mogła powiedzieć. Chciałabym, żebyście byli razem ze mną, jak będę robić biszkopt, bo ja robię torta na Nowy Rok. Oczywiście na moim kanale dałam tutaj taki tort noworoczny, ale zrobiony z naleśników dla osób, które nie mają dobrego piekarnika, więc też można sobie znaleźć takie rozwiązanie i zrobić przepyszny tort naleśnikowy. Jak zrobić, to później zostawię Wam linka po zakończeniu tego live'u. Jest mi bardzo miło, że jesteście na moim kanale. Wcześniej robiłam live'a i pokazywałam Wam, jak robię lody na Nowy Rok, lody cytrynowe i lody czekoladowe. To wejdźcie sobie na poprzedni live. Ewentualnie Wam zostawię linka na ten live pod tym filmem. Dobra, przygotowujemy biszkopt. Biszkopt, który jest jak z bajki, babciny sekret. Powiem Wam, że na moim kanale są różne biszkopty, z różnych książek korzystałam i robiłam. Nawet mam taki biszkopt, który zrobiłam z 12 jajek, ale to nie jest taki prawdziwy biszkopt, bo tam są, w tym cieście jest proszek do pieczenia, więc nie możemy nazwać, że to jest biszkopt, tylko można powiedzieć ciasto biszkoptowe. Tak naprawdę to biszkopt robi się bez proszku do pieczenia. Wtedy możemy powiedzieć, że to jest biszkopt. Więc ja Wam powiem, jakie tu składniki przygotowałam, bo chcę mieć taki większy biszkopt i co Wam powiem, i przygotowałam też formę, ale chyba użyję tą większą formę niż tą mniejszą. Bo mi się wydaje, że jak dam do tej mniejszej formy, to po prostu może mi wyjść ciasto ze środka. Tutaj mam formę o średnicy 22 cm, a tutaj mam formę, którą też muszę przygotować, bo jeszcze papieru nie włożyłam, ale to już razem będziemy robić. Tu mam formę o średnicy 26 cm. Przede wszystkim, zanim zaczniemy robić biszkopt, to musimy włączyć piekarnik, żeby był nagrzany, jak już zrobimy biszkopt. Więc nastawiamy piekarnik, słuchajcie uważnie, na funkcję góra-dół, grzałka góra, grzałka dół, na 165 stopni. Musimy nagrzać tak właśnie ten piekarnik. Jak będziemy go piec i tak dalej, to powiem Wam już, jak zrobię biszkopt, więc zostańcie do końca, a będziecie wiedzieć wszystko po kolei. Bo to nie jest film, który się robi w 5 minut, to jest normalna moja praca i tutaj nie będzie żadnego obcinania, to jest live na żywo. Więc ja już sobie przygotowałam składniki, zaczniemy od jajek. Potrzebne nam jest 6 jajek, bo ja robię z 6 jajek. Jajka o wielkości M, czyli medium. M, wielkości M. I oddzielamy jajka od białek. Ja tutaj mam białka. Pamiętajmy, że jak oddzielamy te żółtka od białek, nie jajka od białek, tylko żółtka, to my musimy uważnie to robić, żeby tutaj nam nie wpadło ani grama żółtka, bo nam się nie ubije piana na sztywno, na taką pianę prawdziwą, więc musimy tak oddzielać, żeby nam się nic nie wydarzyło. Zobaczcie, jak pięknie oddzieliłam te żółtka od białek, czyli 6 jajek o średnicy M. Potrzebny nam jest 180 gram drobnego cukru. Później nam jest potrzebna też mąka. Tutaj mam mąkę, 150 gram mąki pszennej, typu możecie wziąć 450 i 45 gram mąki ziemniaczanej. I teraz ja te mąki już przesiałam, one są przesiane, bo się właśnie napowietrzają, jak przesiewamy tą mąkę. I teraz potrzebna nam jest szczypta soli. Narzędzia, jakie nam są potrzebne, to wiadomo mikser. Potrzebna nam jest forma. Ja tutaj przygotowałam, ale pomyślałam, że ta mała forma o średnicy 22 to nie. Wezmę większą formę. To ja może Was teraz postawię na mój statyw, który tutaj czeka sobie, żeby go użyć.
i będziemy robić, bo piekarnik już jest nagrzany na 160 stopni, funkcja góra-dół. Mam nadzieję, że mi bateria nie padnie, bo ja naładowałam trochę tą baterię, wcześniej robiłam live'a i telefon nie podłożyłam pod ładowarkę i teraz nie wiem, zobaczymy, mam 75% tej energii, no najwyżej będę coś kombinować. W każdym bądź razie bądźcie tutaj, dobra. Ok, ja Was tak dam, ok, no momento, zaraz jakoś tak Was zrobię, żeby było dobrze, co nie? Muszę to ustawić, ten telefon dobrze. I witam nowych widzów, a kto jest stary, no to też witam. I zabieramy się do pracy. Zaznaczam, że kto będzie pisał głupie komentarze, to po prostu system Was wykasuje. Albo ja Was wykasuję, a ktoś będzie głupio pisał. Może od razu nie wykasuję, bo się zajmuję pracą teraz, ale później jak zobaczę, to będą osoby automatycznie blokowane, bo nie można pisać głupich rzeczy. I teraz jak będę robić, to ja będę Wam mówić po kolei. Zostańcie i słuchajcie uważnie. Dobra, to ja teraz okulary sobie tego przełożę. Pierwsze co, to ja może sobie przygotuję też formę od razu. Wezmę tą formę i jeszcze bardzo ważna rzecz. Wszystko będę Wam mówić po kolei, żebyście wiedzieli, bo tak od razu to nie zapamiętacie. A jak będziecie słuchać uważnie, no i zostaniecie do końca, wszystko się dowiecie dokładnie. Dobra, tak postawię. No więc tak, formę nie smaruję tutaj niczym, nie smarujemy. Broń Boże, nie smarujemy tutaj tłuszczem, absolutnie. Urywamy sobie kawałek papieru do pieczenia. Co robimy? Wkładamy papier do pieczenia. Teraz są fajne te formy. O, i przyciskamy i już mamy formę zrobioną. Teraz wezmę sobie nożyczki. Okej, gdzie mam te nożyczki? Tutaj. Muszę zobaczyć, czy dobrze przycisnęłam. Wszystko jest ok. Super, super. I teraz nadmiar tego papieru sobie wezmę i obetnę. Piszcie mi w komentarzu, skąd mnie oglądacie i czy robicie torta noworocznego. Zauważyłam, że w wielu krajach, bo oglądam różne kanały z różnych części świata, że w wielu krajach ludzie robią tort noworoczny. Ja też zrobię, bo nowy rok to jest coś nowego, nowy rozdział w naszym życiu, kończy się stary rok. Dla niektórych ten stary rok był dobry, dla niektórych niedobry, a dla niektórych tak sobie. Ok, dobrze. Wszystko jest jak trzeba. Forma jest o średnicy 26 cm. Widzę, że się ktoś pojawił. Zanim zacznę ubijać, to jeszcze zobaczę. Pani M, Kuchnia Smakowita. Witam serdecznie koleżankę i zapraszam też na kanał do koleżanki. Pani M, Kuchnia Smakowita też ma pyszne ciasta. Dobra. Na tym kończę. Jeżeli mam pytanie do Moniki z kanału Pani M, Kuchnia Smakowita, jeżeli masz trochę czasu, a chcesz być tutaj, no to zostań. Jak zobaczysz, że ktoś głupio pisze, to od razu blokuj. Ale to nie jest zobowiązujące, bo ja później będę co jakiś czas spoglądać i patrzeć, czy ktoś tutaj jest taki nieodpowiedni na moim kanale. Odpisz mi, bo ja na razie jeszcze nie zabieram się do robienia, więc przeczytam, co powiesz. Czy zostajesz troszkę, czy tylko wpadłaś przywitać się. A ja w międzyczasie sobie tutaj przygotuję ten mój mikser. No i tak będziemy robić sobie torcik noworoczny. Ok, jest. Tu sobie przestawię tą formę. Zobaczę, czy tak będzie dobrze, żeby to tak później ładnie wyglądało, ale widzę, że koleżanka nie odpisuje, to znaczy się, że chyba już poszła, tylko się przywitała. Zobaczymy, czy to tak będzie dobrze. Ok. No myślę, że tak będzie widać. Tu mam szczyptę soli, zaraz użyję sól, ale tu postawię tak. Mikser już jest gotowy.
Ok, zaczynamy pracę. Ok. O, poczekajcie, jeszcze sobie wezmę szklankę wody, bo jak ja pracuję, to czasami się pić chce. A jak będę do Was mówić, to tym bardziej. Ja może sobie szklaneczkę wody wezmę. Dobra. Rozpoczynamy robienie biszkoptu. Tu mam przygotowane właśnie te białka, tak jak powiedziałam na początku. Mam 6 białek z średnich jajek wielkości M i zaczynamy ubijać białka na sztywną pianę. Wybaczcie, ale po prostu będzie szum na tym filmie, na tym live'ie, no bo jak nie wiem, jakbym mogła to zmniejszyć. Ja jeszcze tak wezmę, może poczekajcie, jeszcze sprawdzę dokładnie, czy to się dobrze trzyma, żeby mi telefon nie upadł. Dobra, będzie tak, może będę tak trzymać na razie. Ok, zaczynamy. A, widzicie, szczypta soli. Najważniejsza rzecz, która jest szczypta soli. Szczypta soli to jest najważniejsza rzecz. Tak, Aleksandra. Najpierw ubijam na jedynce. Teraz przestawię mikser na dwójkę. Dobra, dziękuję. Napisz, czy będziesz dłużej, czy nie. Jak jesteś chwilę, to dziękuję bardzo, że przyszłaś. Teraz dajemy na trójkę. Teraz damy na czwórkę. Tak ubijamy do 30 sekund. A teraz damy na piątkę. Zobaczcie, że ta piana jest ubita na sztywno. O, no, tak można zrobić. Nie upadnie? Nie upada. O, trzyma się. Słuchajcie, dobra, jest ubita na sztywno. Następna czynność, jaką będziemy robić, kochani, to będziemy dodawać cukier w 6 porcjach. Ile jest jajek? 6 jajek, 6 porcji. Jak ja to będę robić? Może będę dodawać tak na oko. 2 łyżki dodam. Ok. I teraz bardzo ważna rzecz, jak robimy biszkopt, to teraz będziemy ubijać do momentu, aż nie będzie grudek. Cukier nam musi się rozpuścić w tych białkach, czyli będziemy ubijać gdzieś 3 minuty. Nie mam zegarka teraz na ręce, ale może rzeczywiście wezmę stoper. Włączę sobie w drugim telefonie może i będziemy stoperem patrzeć, czy jest 3 minuty, bo cukier musi się porządnie rozpuścić. Gdzie jest ten stoper? Gdzie mam tutaj jakiś stoper?
Mhm. Zobaczymy, czy ja tutaj mam w tym telefonie stoper. Mam. Włączę, a wy też włączcie i zobaczymy, ile właśnie tu jest stoper w telefonie. Timer, jest timer. I co? Svelia timer. Jakbym avia, A0, pauza. Co tu zrobić? Jak tu się włącza? Nie wiem. Wzorowy, Svelia. Jest stoper, jest stoper. Słuchajcie, włączam stoper, zobaczymy, czy po 3 minutach, powiedzmy po 2 minutach, czy będzie jeszcze czuć grudki, czy nie. Bo musimy sprawdzić. Będziemy dawać tak, zaczynamy. Oj. A jeszcze wam powiem, że będę robić na 2. Jak robimy taki biszkopt, to musimy mieć dużo cierpliwości i robić to z pasją. Stop. Oj, dobra. Stop robimy i teraz, kurczę, ja z tym właśnie, jak to się nazywa, z tym stoperem, ojejku. Parciale stop, ferma, ojejku, dobra. Już jeszcze raz będziemy tutaj robić. Minęło 2 minuty, jakoś źle zatrzymałam, dobra. Zobaczę, czy czuć cukier. Nie, nie czuć. Dodajemy następną porcję cukru. Mam 2 łyżki. Ok. I znowu dajemy na 2 minuty. Jak tu zrobić w tym telefonie? Timer. Aha. Anula. Konwocze. Uzerali, Svelia. Timer. Gdzie tu jest ten stoper? Kristina. Ok, dobra. Jest. Następne 2 minuty. Zaczynamy, bo my musimy dobrze rozpuścić ten cukier w naszych białkach.
Jest. Słuchajcie, jest 2 minuty. Mamma mia, Mamma mia, guardate. Zobaczcie, jak to pięknie wychodzi. Teraz następna porcja. Eko. Trzeci raz, 4., 5., 6. O, dobra. Ja daję po 2 łyżki. To jeszcze będę miała na 2 porcje. To będzie trzeci raz, 4., 5. Dobra, jest ok. Słuchajcie, no zobaczcie. Aha, muszę włączyć ten i idziemy. 2 minuty. Zegarkiem na ręku. Stoper jest włączony. Następne 2 minuty. Następna porcja cukru. Na dwójce. Jest, ferma. Słuchajcie, no rewelacyjnie, wychodzi rewelacyjnie. Tak się ubija jak na bezę. Nawet nic nie czuć cukru. Rozpuścił się. Następną porcję cukru daję. To już jest 4. porcja. Teraz 1 łyżkę dodam, później tu. O dobra, to po 1 teraz będę dodawać. No widzicie, ripristinare i od nowa robimy. Co tam piszecie, mogę zobaczyć i napiję się wody, bo to nie jest nic takiego, nie opadnie mi. To nie jest już gotowy biszkopt. Gotowy biszkopt, jak jest, znaczy ciasto na biszkopt będzie robione, to po prostu szybko trzeba włożyć do piekarnika. Piję wodę. Dobrze, robimy dalej. Wsypałam cukier i następne 2 minuty. I to jest właśnie sekret tego biszkoptu, sekret babciny, żeby nam wyszedł dobrze biszkopt. Bez proszku do pieczenia. Zaczynamy. Następne 2 minuty.
następna. Już jest. 2 minuty i 6 sekund. Dobra, już minęły 2 minuty. Dajemy następną porcję cukru. Teraz po łyżce będę dawać. Ok. Zobaczę, co tam piszecie. I jak widzicie, to jest sekret. Robimy stopniowo. Fajnie, że jesteście. Osoby, które weszły na ten kanał, to jest kanał Kuchni Włoskiej, Mangiare Łewki. Mangiare znaczy jeść. Mieszkam w Rzymie od 35 lat. Pracowałam w restauracji. Lubię gotować po włosku, gotuję codziennie po włosku. U mnie gości kuchnia włoska. Mam męża Włocha. I tutaj mieszkam i skończyłam też tutaj studia, ale nie kulinarne, tylko inne. W każdym bądź razie bardzo uwielbiam gotować i dlatego dzielę się z Wami moimi przepisami. Robię w tej chwili biszkopt, który nie opada i jest bez proszku do pieczenia. Słuchajcie uważnie, co mówię, zostańcie do końca, bo na końcu Wam powiem, co jest bardzo ważne w tym biszkopcie, dlaczego nie opada. Ale to już na końcu. Najpierw ubiłam białka, a teraz stopniowo daję cukier porcjami. Tyle ile żółtek, jajek, tyle porcji cukru. Tyle razy daję ten cukier. Składniki wszystkie powiedziałam na końcu, na początku tego live'u i napiszę Wam na końcu tego live'u już w opisie tego filmu. No i teraz wyzeruję i teraz następne 2 minuty. Żeby nam się dobrze cukier rozpuścił, to minimum każdą porcję musimy kręcić tutaj z białkami przez 2 minuty. I start. Kręcę na dwójce, nie na trójce, to na dwójce. Witam serdecznie wszystkich widzów na moim kanale. Przygotowuję biszkopt, który jest mi potrzebny, bo jutro robię tort noworoczny. Jak zrobię torta, to Wam pokażę jutro. A dzisiaj piekę biszkopt i zaprosiłam Was do wspólnego gotowania. Pozdrawiam serdecznie z Rzymu, ze słonecznej Italii, gdzie mieszkam na stałe. Jest. Każdą porcję cukru, którą dodaję do białek, ubijam przez 2 minuty, żeby się dobrze rozpuścił cukier w białkach. Teraz dodam ostatnią porcję, rozsypię tak i już będzie koniec mojego ubijania. I to jest bardzo ważny czynnik i praca przy tym biszkopcie, żeby nam się udał. Ale jeszcze są inne sekrety, o których Wam jeszcze nie powiedziałam. Zostańcie do końca, a Wam powiem. A ja się teraz napiję troszkę wody, a już prawie wypiłam, bo już mi się tak strasznie chce pić. Gorąco jest u mnie w mieszkaniu, bo gotowałam. Idę sobie wziąć troszkę wody. Wręcz przeciwnie, powiem Wam, że gotowałam sobie dzisiaj kompot z jabłek, dodałam
cytryny takie wyciśnięte, bo używałam je do lodów i wrzuciłam goździki, taki sobie zrobiłam kompocik i teraz piję na zdrowie, także zamiast wody napiję się tego kompociku. A jak się gotował, to powiem wam, że mój mąż mówi, co tak śmierdzi w domu. No ja pierdzielę. Goździki takie mają cudowny zapach, a on to określił, że mu śmierdzi. No ja nie rozumiem. Ci faceci to nie znają się na zapachach, prawda? Dobra, wyzerujemy i teraz ostatnią porcję tego cukru będziemy właśnie ubijać. Ale zrobimy tak, żeby mi się tu nie tego, to ja tak zrobię, bo widzicie, co się robi. Tak, może tak. Okej, dobra. Jakoś to będzie. I teraz start, 2 minuty, ostatnia porcja cukru. Waj. Na dwójce. Fermo. I już minęło 2 minuty od ostatniej porcji. Możemy spróbować, bo musimy próbować nasze rzeczy, które gotujemy, żeby wiedzieć, czy jest ok, czy nie. Jeżeli chodzi o białka z tym cukrem, to jeżeli dodacie cukier gruby, to będzie wam się ciężko rozpuszczał w tych białkach i naprawdę nie będziecie ubijać tak jak ja każdą porcję 2 minuty, tylko może nawet i 5. A ja użyłam cukru drobnego, także jak robimy biszkopt, kupujemy taki drobny cukier. Spróbuję, zobaczcie. Ale zobaczcie jaka, no normalnie, no niesamowicie. Cudownie, zobaczcie jaka sztywna jest piana. Jest tak sztywna, że nie macie pojęcia. I teraz dalej będziemy używać mikseru, bo musimy dodać teraz do tego nasze żółtka. A na końcu będziemy dodawać mąkę. Jak będziemy dodawać mąkę, to wam pokażę. Ale zobaczcie, no jest niesamowicie ubita. O, widzicie? Nie wypada. Nie wypada, jest ubita na sztywno. Po prostu jest rewelacja. Jestem super zadowolona, że tak postępuję według przepisu babci, bo tak robiła babcia, mama i teraz robię ja i zdradzam wam ten sekret. Teraz idę sobie opukać ręce, bo dotykałam tutaj tego białka i mam klejące. Ojejku, skróciłam się. Zabiorę też tą sól, bo sól jest niepotrzebna już.
Jestem, nie odchodźcie. Osoby, które się teraz pojawiły na moim kanale, mówię, że przygotowuję biszkopt noworoczny. Przygotowuję biszkopt na tort noworoczny, o tak powiem, bo już ja gadam od rzeczy. I zdradzam Wam sekret, jak zrobić biszkopt bez proszku do pieczenia. Pierwszy sekret, zobaczyliście, że należy ubić najpierw białka na sztywną pianę. Jak ubijałam, to widzieliście na live'ie od początku. Kto nie widział, to jak zakończy się live, to może wejść i zobaczyć. A teraz będę dodawać, no i dodałam stopniowo cukier w 6 porcjach. Każdą porcję ubijałam przez 2 minuty, jest bardzo ważne, bo jak ubijemy przez 2 minuty, próbujemy pierwszą porcję, czy jest rozpuszczony cukier, bo jeżeli cukier nie jest rozpuszczony, to bijemy następną minutę i wiemy, że każda pozostała porcja, każda następna porcja cukru musi być ubijana przez 3 minuty, żeby nam się ten cukier rozpuścił w białkach. To jest bardzo ważne. A teraz dodajemy nasze żółtka. Jajek użyłam średnich, medium. No, a składniki wszystkie będziecie mieć w opisie tego live'u. Nie nagrywam filmu, bo to jest za dużo dla mnie pracy teraz. Trzeba byłoby go później montować, ładować i tak dalej. To jest następna praca, a tutaj ja Wam na żywo pokazuję, napiję się mojego kompociku. Na żywo Wam pokazuję, jak robię tutaj ten biszkopt. Zresztą ja lubię robić Wam live, to co gotuję, bo widzicie tak naprawdę jak ja robię i nie ma tutaj żadnego montażu, wycinania, jest jak jest. Przejęzyczę się, no to każdy człowiek się może przejęzyczyć i powiedzieć nie tak jak trzeba, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja Wam pokazuję coś, co jest ważne w kuchni. Nie jestem artystką i nie maluję tych obrazów, ale za to z tych prostych składników kreuję produkty takie pyszne, co jest najważniejsze w życiu, jedzenie, rozrywka i jeszcze inne rzeczy, ale jedzenie, żeby zjeść, to też musimy mieć pięknie na talerzu. Ja staram się, żeby było pięknie na talerzu i smacznie. Dobra, powiedziałam, co miałam Wam powiedzieć, więc tak, teraz dodajemy stopniowo białka. Ile Was jest osób? 61. To ja nie wiem, z jakich krajów mnie oglądacie, ale pozdrawiam Was z Włoch. Pozdrowię Was też po włosku. Benvenuti al mio canale. Mangiare łewki, mangiare con Eva. Io sto preparando pan di Spagna. Ho usato 6 uova. 6 uova medie. Ho separato bianco del rosso. Prima ho montato bianco, diventato come meringa, ho messo un pizzico di sale e poi ho preparato lo zucchero, 180 grammi di zucchero, se non mi sbaglio, sì, 180 grammi di zucchero, ho messo parzialmente. Ogni porzione giravo per 2 minuti. Ora la meringa pronta. Adesso devo dare rosso nella meringa, uno per volta, e devo girare. Poi dopo vedete, lo so che tante persone non conoscono la lingua polacca, ma io faccio per i miei paesani. Quindi ho preparato pure farina. Ho usato farina 00 150 grammi con 45 grammi di fecola di patate, tutto è setteggiato, ok? Per fare la pan di Spagna non uso lievito per dolce, perché questo è il segreto di questo pan di Spagna, che facciamo senza lievito di dolce. Io ho preparato una forma di 26 centimetri. Qui non dobbiamo mettere grasso perché poi dopo il pan di Spagna diventa come una montagna con una cime, invece il nostro pan di Spagna deve essere dritto, per questo non mettiamo grasso. Poi dico pure per i polacchi perché ancora non ho detto questo forse.
Quindi su questa teglia, se facciamo più piccolo, stesse 6 uova, qui ci può uscire, perciò ci voleva una cosa tipo carta da forno mettere più alta, oppure ci sono delle forme quelle piccole che si mette alte, quelle che usano pasticceri. Va bene, questa forma mia è 22 cm, ma io non la uso. Ok, ritorno a parlare in polacco. Ah, dovevo dire che prima di fare pan di Spagna accendiamo forno 165 gradi e poi funzione sopra sotto, e poi mettiamo la teglia con la forma di dolce di pan di Spagna, mettiamo alla seconda, non alla media. Dal sotto contiamo prima, seconda mettiamo, e dobbiamo cuocere per 40 minuti, circa 40 minuti. Ricordiamoci controllare che pan di Spagna è fatta, usiamo un stecchino lungo, se tutto secco e tutto asciutto vuol dire che è pronto. Va bene, alla fine di questo dolce, quando faccio, ancora parlo un po' italiano così saprete. Chi ha ascoltato adesso dei italiani, ok? Ok, va bene. Penso che ho detto tutto. A voi ritorno parlare in Polako. Słuchajcie, pogadałam trochę po włosku, bo mam też ludzi, którzy mnie oglądają w języku włoskim. Wiem, bo mam statystykę i wiem, kto mnie ogląda, z jakich krajów, w jakich językach, więc fajnie by było, żeby też oni wiedzieli, o co mi chodzi i co ja tutaj robię. Jak mówiłam wam, ja mieszkam we Włoszech 35 lat i mam męża Włocha, gotuję po włosku cały czas. Skończyłam tutaj studia, więc język włoski nie jest mi obcy. Może czasami się przejęzyczę, ale to jest normalne. Przejęzyczę się w języku polskim albo w języku włoskim, ale nic nie szkodzi. Zostańcie do końca, robimy dalej to nasze ciasto na biszkopt. Zaczynamy. Dodajemy jedno. Ok. O, widzicie? I teraz będziemy ubijać. Jak widzicie, że taka sytuacja jest jak w mojej misce, to trzeba po prostu tak, o widzicie, obrać to wszystko i wrzucić do miski. Bo inaczej to będzie tak nieciekawie. Fajnie, że jesteście na moim kanale. Kto jest pierwszy raz, a podoba się mój kanał, proszę zostawić łapkę w górę. Niektóre filmy są tłumaczone na inne języki, ale nie wszystkie. Dobra, można powiedzieć, że jest ok. Jeszcze tak minutę. Napowietrzymy to nasze ciasto na biszkopt. Dam na większe obroty, może na czwórkę.
Dobra. I wiecie co? I koniec z moim mikserem. Mikser zakończył swoją pracę tutaj przy tym właśnie przy tym cieście na biszkopt. Idę ręce opłukać i zaraz do Was przyjdę. Momentu. Ojejku. I teraz tak, to zabiorę, to też zabiorę. Chwila, moment, już wracam do Was. Okay. Żeby nie było tak, że jest trochę zamieszanie na tym stole. Dobra, mamy przygotowane to i teraz ja Was tutaj tak dam wyżej. Ok, dobra. Słuchajcie, tutaj mam tą przesianą mąkę z mąką ziemniaczaną. Tu jest 150 g mąki pszennej typu 450, polskiej 450, bo włoska to jest 00 i tutaj jest 45 g mąki ziemniaczanej. I teraz będziemy przesiewać tą mąkę stopniowo do naszego tego ciasta i użyję takiej oto czepaczki. Chodzi mi o to, że niektórzy mówią, a można widełkami, ale to widełka, tam wiecie, te widełka są krótkie i tak dalej, to jest dużo tego ciasta i jak takimi widełkami byśmy włożyli, to po prostu one by nam się zapadły i po prostu byśmy się brudzili. A tu nie o to chodzi. Musimy tak robić, żeby było fajnie. Dobra. Witam serdecznie wszystkich widzów na moim kanale Mangiare Łewki. Mangiare po włosku znaczy jeść. Teraz stopniowo będę dodawać mąkę. Ona jest przesiana, ale jeszcze raz jak przesiejemy, to będzie ok. Niektórzy mają takie sitko do przesiewania, ale jeszcze się nie dorobiłam tego sitka. O, widzicie, trochę dodałam, nie za dużo, nie za dużo i teraz czepaczką będę robić takie ruchy delikatne. O, zobaczcie, widzicie? O. Tak, o, słuchajcie, no musimy tak delikatnie, delikatnie, jak poezja, będzie jak poezja nasz ten biszkopt, tak ręką będziemy ruszać, o tak, słuchajcie, no musimy troszkę pomieszać delikatnie, żeby ta mąka nam się tutaj fajnie połączyła z tym ciastem. Wszystko robimy z miłością, bo jak robimy z miłością, to nam wszystko wychodzi, a jak nie robimy z miłością tylko na opak, to nam guzik nic nie wyjdzie. Więc każdą jedną rzecz robimy z miłością. Tak jak z miłością robimy dzieci, tak wszystko musimy robić z miłością, bo bez miłości to wiecie. Dobra, moim zdaniem już się ta mąka połączyła. Znowu będę troszkę przesiewać. Piszcie mi, czy widać dobrze. O, widzicie jak to wygląda? Widzicie, ok. I teraz mieszamy. To jest ciasto na biszkopt. Wszystkie składniki będziecie mieć w opisie tego filmu. Kto jest pierwszy raz, to niech zostanie na dłużej. Ja na tym YouTubie jestem 6 lat, na tym kanale Mangiare Łewki. Mangiare po włosku znaczy jeść. Gotuję codziennie po włosku, dla męża Włocha, mieszkam tutaj 35 lat. Co jakiś czas będę powtarzać to dlatego, że ciągle przychodzą nowe osoby i odchodzą i po zakończeniu live'u mam kilka tysięcy, więc ktoś może być minutę, a ktoś może być 5 minut, a ktoś może być cały live, ale to jest tak spontanicznie czasami ktoś wejdzie, zostanie minutę i patrzy, co tutaj się dzieje. No dzieje się dużo, bo ja gotuję 6 lat na YouTubie i mam ponad 1000 filmów kulinarnych i tam jeszcze takie edukacyjne. Także 1500 filmów nagrałam przez 6 lat. W tym roku w październiku minęło 6 lat. Następna porcja mąki. Tak jak wcześniej powiedziałam, ale są teraz nowe osoby, więc nie wiedzą. Ja tutaj mam połączoną mąkę pszenną z mąką ziemniaczaną. Stosunek mąki jest taki: 150 g mąki pszennej i 45 g mąki ziemniaczanej.
Sekret jest taki, że teraz na końcu musimy to robić bardzo delikatnie, z miłością, tak jak z miłością się robi dużo rzeczy w życiu. No, jak będziemy robić to z miłością i delikatnie, to wszystko nam będzie wychodzić. Widzicie, że ja nie robię takich szybkich ruchów, bo chodzi o to, że nam się nie może to białko tak, wiecie, rozwalić. Ono jest ubite na sztywną pianę i jest napowietrzone, więc my też musimy dbać o to, żeby było cały czas napowietrzone, ale tak delikatnie góra, dół będziemy robić. No. W przeciwieństwie do lodów, jak robiłam dzisiaj, zobaczcie, jak robiłam lody cytrynowe i czekoladowe, no to nie robiłam tego tą czepaczką, tylko połączyłam mleko skondensowane z ubitą śmietaną i jest ogód, bo to nie chodzi o to, że ja będę wstawiać do piekarnika i żeby mi nie opadło. Właśnie mówiłam, że jak się robi biszkopt, to musimy to robić bardzo delikatnie i właśnie w taki sposób góra-dół. Następną porcję damy mąki, no tak przesiewamy, o zobaczcie, troszkę, nie za dużo, bo będzie nam źle się mieszać, o zobaczcie, widzicie? Widzicie, ok, dobra. Formę mam przygotowaną. Powiem Wam na końcu, co jest ważne, jak szykujemy formę do naszego biszkoptu. Bo to jest bardzo ważne, żeby biszkopt nam nie wybulił. Ale to zostańcie do końca, jak będę wlewać, to Wam wtedy powiem. Alessandro, che dici? Saluti tutte le persone che ci stanno guardando, ci sono 82 persone, avvicinati qua, non si vede te, però avvicinati, saluti e dici qualche cosa. Ciao a tutti. Come stai? Dici da una voce pimpante. Come stai Alessandro? Tutto bene. Tutto? Ti piace pan di Spagna, la torta? Buonissima. Sì. Super. Domani Capodanno facciamo tante cose che portano bene, vero? Sì. Quindi sono brava cuoca? Bravissima. Ti piace quello che cucino? Tanto. Tanto? Tanto, Puoi tanto. salutare e dire auguri in polacco se ce la fai, e quello per Natale, come si dice? Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego, più forte dici. Wszystkiego Wszystkiego najlepszego. najlepszego. Szczęśliwego Nowego Roku, puoi dire? Szczęśliwego nowego roku. Szczęśliwego Nowego Roku, mówi Wam mój mąż. Okej. No a widzicie, jak długo i bateria jeszcze jest, no mam nadzieję, że mi nie padnie zanim tego, Boże mój drogi, ale nie mogę się spieszyć, bo tutaj wszystko ma być z miłością robione, wiecie o co chodzi. Pozdrawiam Was serdecznie, jest mi bardzo miło, że zaglądacie na mój kanał. Cały czas przychodzą nowe osoby, bo teraz nie mam co robić i są na tych telefonach i patrzą, gdzie jest jakiś live, wchodzą, więc mówię, że jesteście na kanale Kuchni Włoskiej, Mangiare Łewki. Mangiare po włosku znaczy jeść. Przygotowuję biszkopt na jutrzejszy tort noworoczny. Ale możecie zrobić tort bez biszkoptu, tort naleśnikowy, gdzie ja już Wam dałam ten przepis. Chętnie zapraszam, róbcie go. Jak ktoś ma czas, to już by musiał dzisiaj napiec naleśniki i zrobić to, bo jutro na pewno będzie szykował inne rzeczy. Ale nie jest trudno zrobić. To jest tort dla osób, które mają zepsuty piekarnik i mogą zrobić sobie torcik naleśnikowy. Jest rewelacyjny. Na YouTubie u niektórych osób ten tort ma milionowe wyświetlenia. Ja oczywiście zrobiłam po swojemu tam następną część tego przepisu, bo osoba, która podała, jak robić taki tort naleśnikowy, to składniki źle podała i po prostu wyszło bardzo mało naleśników i wcale by nie wyszedł taki tort, jak jest pokazany. Więc tam był taki myk, że po prostu nie piszą poprawnie wszystko, ale ja dosłownie Wam napisałam wszystko, że trzeba zrobić tak, jak trzeba. No i go robiłam pierwszy raz i pierwszy raz mi wyszedł, więc każda osoba, która będzie gotować cokolwiek i będzie robić z miłością i z nastawieniem, że mu wyjdzie, więc mu wszystko wyjdzie.
A jak się nie będzie nastawiać pozytywnie i powie, ja nie umiem, no to rzeczywiście mu nic nie wyjdzie. Nastawiamy się pozytywnie do każdej rzeczy. Co robimy w życiu? Że nam musi wyjść. A dlaczego? Innym wychodzi, a nam nie wychodzi. Przecież ludzie jak gotują na YouTubie, to nie gotują 10 razy przepis, żeby go później nagrać, tylko gotują, nagrywają i puszczają. Chyba że mu coś tam nie wypali, no to wtedy nie będzie się ośmieszał i nie będzie puszczał. Ale ja wam powiem, że ja na tyle przepisów, co nagrałam, to jeden przepis mi nie wyszedł tylko dlatego, że wyszedł mi przepis, ale film mi się nie nagrał. No i byłam zrozpaczona, pokazałam ten mój przepis, to był tort kokosowy, już go drugi raz nie nagrywałam, bo nagrywałam inne przepisy, ale tort kokosowy wam pokazałam, jaki piękny mi wyszedł, pokazałam wam też, napisałam składniki, jakie dałam do tortu kokosowego i było ok. Także jak ktoś chce, to właśnie może sobie zrobić. Tak to wygląda, więc nastawiamy się do wszystkiego, co robimy w życiu pozytywnie, to nam wszystko wyjdzie. Nawet jak idziemy zdawać maturę, to nie to, że trema nas zwali z nóg i nic nie pamiętamy. Idziemy z podniesioną głową, z tym, co mamy w głowie i po prostu liczymy na własne siły, nie na innych, bo jak spisujemy od innych, to też nam wyjdzie źle. Może być, że osoba, która napisała, taka osoba, która wydaje się, że wszystko wie, a akurat nie wie tego i my skopiujemy, to wtedy wyjdziemy na tym źle, bo mamy ten sam błąd, co ta osoba, ale jak my pomyślimy logicznie i wytężymy swoje tam komórki, szare komórki i przypomnimy sobie, co tam pamiętamy, to nawet lepiej nam wyjdzie, jak to napiszemy, niż od kogoś. Także zawsze trzeba liczyć na siebie, liczyć na własne siły. Nikt za nas tego nie zrobi, a my musimy być odważni i trzeba właśnie wierzyć w to, co robimy. Także gotowanie nie jest trudne, tylko trzeba to robić z miłością. Tu robię góra, dół. Jeszcze tak zamieszam, żeby to się wszystko dobrze połączyło. Ok, o. I teraz jeszcze następna porcja mąki. O kurczę, dobra. Nie mogę puszczać muzyki, bo później są problemy na YouTubie, że blokują takie filmy, więc niestety jest spokój na moim kanale bez żadnej muzyki na live'ie. Silencio. Góra, dół, mieszamy, aż nam się składniki połączą i będzie ok. Każdy ma swój sposób, swój sekret. Ja wam zdradzam mój sekret. Cieszcie się, że z wami jestem i że wam pokazuję takie fajne przepisy, że szok. Bardzo dużo mam przepisów takich łatwych, szybkich, prostych. Nawet dziecko 10-letnie może zrobić, nawet 8-letnie, bo i dzieci 8-letnie gotują. Widziałam na tych programach telewizyjnych, że takie maluchy gotują jak szefowie najsłynniejszych restauracji, bo dzieci lubią też gotować. Tylko musimy im pozwolić gotować, bo jak ktoś mówi nie ruszaj, nie rób tego, to później dziecko się zraża. Słuchajcie, no muszę jakoś tu wziąć łyżkę, żeby mi nabrać tą mąkę. Ojej. Jakoś będę musiała zrobić tak, żeby było dobrze. Ok. Kto by chciał jakieś przekąski sylwestrowe, to dodałam teraz na kanał w tych dniach. Nie wiem, już do 11, bo miałam wam dodać sałatki jeszcze, ale dodam wam. Powiedziałam, że dodam, to dodam. Mówiłam na poprzednim live'ie, że dodam wam jakąś sałatkę sylwestrową, więc wam dodam. Dotrzymam słowa. Słowo się rzekło, tak się mówi po polsku. Słowo się rzekło i trzeba dotrzymać słowa. No, dobra.
Teraz ostatnia porcja tej mąki. Ojejku. O, musi być przysiana, więc ją muszę dać na sitko jakoś. Dobra, muszę jakoś sobie poradzić. Ok, będę tak robić. O, no cóż, troszeczkę mam tej mąki, to muszę wysypać. No, mąka jest ważna. Jest, co do grama zważona na bardzo takiej dokładnej wadze mojej. Ok, no i dobra. I teraz to muszę tak zrobić. Słuchajcie, jeszcze tutaj mam, widzicie, wszystko wybrałam. Przesiejemy. Dobra. Ostatnia moje kręcenie. I będziemy wylewać. I teraz jeszcze powtórzę dla osób, które weszły na kanał. Piekarnik włączamy w momencie, kiedy zaczynamy robić biszkopt. Piekarnik nastawiamy na temperaturę 165 stopni, funkcja góra-dół i będziemy piec na drugiej półce od dołu. Nie na środkowej, tylko na drugiej. Ok. Dobra. Mam nadzieję, że się wszystko dobrze połączyło. Jeszcze tak namieszam. Góra, dół, góra, dół. Ok. Ok. Teraz mamy gotowe ciasto. Ok, jeszcze poczekajcie, bo chyba może tak jeszcze zrobię, czy to tutaj robimy tak, żeby może jak tutaj mąka była na bokach, to może ją trzeba jeszcze zamieszać, wiecie? O tak właśnie. I teraz już będzie dobrze. Dobra. Czekam aż to opadnie. Ok. Dobra, sobie tutaj taki talerz przygotowałam, kochani. Położę na ten talerz. Pamiętajmy, że musimy sobie wszystko pod ręką przygotować. Nie możemy tak latać, ale ja odchodziłam, bo ręce myłam. I teraz tak, użyję formy o średnicy 26 cm. 26 cm. Tutaj wyłożyłam papierem do pieczenia. Ta forma jest taka. Mam mniejszą formę, ale ta forma jest 22 cm i biszkopt by mi wyszedł. A żeby nie wyszedł, to trzeba byłoby dać taki papier dookoła do pieczenia, żeby to było wyżej. Ale ja nie będę kombinować, ja robię, nie będzie taki wysoki, ale nie wyjdzie mi z tej formy. I bardzo ważna rzecz, następny sekret. Pierwszy był sekret, jak ubijaliśmy białka z cukrem. Drugi sekret jest z tym żółtkami. Trzeci sekret był, jak dodajemy mąkę, co było ważne, przesianie, żeby mąka była napowietrzona i jak dodajemy do naszego ciasta, to też ją przesiewamy, pomimo że wcześniej była przesiana. Jeżeli chodzi o formę, to ta forma tutaj, ta część ma nie być posmarowana. Nie smarujemy niczym. Ma być taka sucha, jaka jest. A dlaczego, to ja już Wam mówię. Dlatego, że jak będzie nam rósł ten biszkopt tutaj, to jeżeli będzie forma posmarowana, to co się będzie działo? Będzie nam odchodzić biszkopt i wtedy wyjdzie nam taki stożek. Stożkowaty. Natomiast w momencie, kiedy tutaj nie jest posmarowane, wylejemy ciasto na biszkopt, on będzie nam się piekł, to on tu się nam przyklei i będzie się trzymał prosto i będzie równiusieńki. I teraz jeszcze ważna rzecz, że jak włożymy go do piekarnika nagrzanego do 165 stopni, będziemy go piec przez około 40 minut, każdy piekarnik inaczej piecze, sprawdzamy, to po wyciągnięciu musimy wyciągnąć z piekarnika nasz biszkopt, jak jest upieczony i go tak rzucamy na stół. Po co to robimy? Po to, żeby z naszego biszkoptu wyszła para, która jest w środku. I wtedy nam ten biszkopt nie opadnie. Po prostu go z wysokości rzucamy na
nasz stół. Będzie hałas, będzie, ale będzie wiadomo, że nam biszkop nie opadnie. On się tak poruszy, wszystka para, która się zebrała w środku, odejdzie i będzie super biszkop. No więc teraz ja go wylewam tutaj do tej formy. Gadałam, ale właśnie musiałam wam powiedzieć tą najważniejszą rzecz, bo nie każdy wie, jak robić biszkopt. Ktoś będzie robił pierwszy raz, więc musi wiedzieć. Wiele osób robi pierwszy raz. Ja też robiłam kiedyś pierwszy raz i nie umiałam. Ale się nauczyłam raz, dwa, bo ja raz posłucham i już wiem. Nie ma tak, że ja 2 razy muszę słuchać. Ja po prostu słucham i wiem. Chyba że mnie coś nie interesuje, to wtedy nie słucham. No i to jest taka sprawa, że jak nie słucham, to nie wiem. Ale jak chcę coś wiedzieć, to ja się tak wsłucham, że będę pamiętać do końca życia. Więc wy jak chcecie wiedzieć, to słuchajcie uważnie. To co mówię, jak robić biszkopt, który nam będzie zawsze wychodził. I nie dodajemy do tego biszkoptu proszku do pieczenia. Także tak ma być, jak mówię, bez proszku do pieczenia. I to jest następny sekret. Słuchajcie, muszę dobrze to wybrać. Ok. O, dobra. Teraz go nie rzucamy, bo on ma mieć powietrze w sobie, bo musi być napowietrzony. Rzucamy ten biszkopt, jak wyjdzie nam z piekarnika. Dobra, idę wstawić do piekarnika i zaraz wam pokażę, jak on stoi, na której półce. Widzimy się za moment. 165 stopni, funkcja góra-dół, pieczemy przez 40 minut na drugiej półce od dołu. Zaraz was wezmę i pokażę. Już idę do was, momento. Już was biorę i wam pokazuję. Ok. Już was biorę i się z wami pożegnam. I wpiszę wam te składniki. Ok, momento. Bo jeszcze muszę tu umyć, ale jeszcze też muszę sobie włosy zafarbować. Więc tak będziemy szli. A idziemy do kuchni. Macie mojego żołnierzyka. Widzimy się tutaj. I już wam pokazuję. Widzicie? Piekarnik jest na drugiej półce jest to ciasto biszkoptowe. Funkcja góra-dół, 165 stopni. Tu jest funkcja góra-dół, góra-dół. Tutaj mam, bo ja mam taki zwykły piekarnik. 165 stopni, no tak, tutaj tak 5 stopni nie ma, ale tak powinno. Kto ma taki lepszy piekarnik, to wie. Ja już nastawiłam na 40 minut, minęła już 1 minuta i po prostu po 30 minutach sprawdzę. Jak sprawdzamy, no to sprawdzamy takim patyczkiem. No po 30 minutach myślę, po 35. Zobaczymy, jak tam będzie sytuacja. Takim patyczkiem wkładamy i 2-3 razy i patrzymy, czy jest suchy. Jak jest suchy, to znaczy, że jest biszkopt po prostu upieczony. Wyciągamy go z piekarnika i musimy położyć sobie, kochani, położyć sobie deskę. Ja położę sobie taką deskę, tutaj w kuchni mam taką deskę, położę sobie deskę i na tą deskę walnę tym biszkoptem, cała para z niego wyjdzie i będzie good. Słuchajcie, będę się z wami żegnać, bo muszę pomyć.
po tym biszkopcie. Tutaj mam gołąbki, które odmrażałam, które robiłam na święta, a na kolację jadłam dwa zostały. Aleksandru miał makaron, jak to mój mąż, makaron z, zaraz Wam pokażę, makaron z pieczarkami. O, zostało jeszcze makaronu trochę, więc ten makaron zimny wstawię do lodówki. Dobra, tak wygląda jedzenie nasze. Makaron musi być codziennie. Mój mąż za gołąbkami nie przepada, więc ja jadłam gołąbki. Idę usiąść, jeszcze chwilę z Wami pogadam. O, dobra. Powiem Wam tak, że jestem bardzo szczęśliwa, że jesteście na moim kanale. Wszystkie osoby, które zawitały teraz, to jest mi bardzo miło. Kto jest pierwszy raz, niech zostawi łapkę w górę, jeżeli mu się podoba ten live, a jeżeli chce zostać na dłużej, to niech zasubskrybuje z dzwonkiem, bo dzwonek jest ważny wtedy, dlatego że jak ja dodaję nowe filmy, to po prostu jesteście powiadamiani. O. W komentarzach też zostawiajcie serduszka, bo pisanie to nie każdy ma czas, a łapki w górę i komentarze są ważne dla algorytmu YouTube'a, żeby YouTube mnie reklamowało z moimi filmami, których bardzo dużo nagrałam, to jest bardzo ważne. Was nic nie kosztuje, dosłownie 30 sekund, a dla mnie to jest ważne. No ale jak nie zostawicie, no to trudno, już Wasza sprawa. Zawsze ktoś tam wejdzie i zobaczy przepis, może nie w takiej ilości, jakbym chciała, no ale zawsze ktoś tam zobaczy i skorzysta z moich rad. Nikt więcej nic nie pisze, to znaczy, że są osoby, które nie są zainteresowane tak bardzo pisaniem, tylko słuchaniem. No dobrze, to ja kończę. Dziękuję bardzo, że byliście i teraz Wam wpiszę składniki w opisie tego live'u. A kto będzie chciał zobaczyć, jak się robi, no to sobie przeglądnie, przeleci później ten live i posłucha, co ja tam mówiłam i jak robiłam. No, to tyle. Jutro się na pewno zobaczymy, bo ja jutro Wam pokażę, jak ten biszkopt tego wyszedł mi i zrobię tego torta. A możliwe, że Wam pokażę, jak się upiecze. No u mnie to jest, no nie wiem, może rzeczywiście Wam pokażę. Jest przed 11, koło 12. Tak, dobra, jak go wyciągnę i rzucę na tą deskę, to Wam od razu pokażę. Może zaproszę męża, żeby potrzymał kamerkę i będę go rzucać nie o podłogę, tylko na deskę go tak rzucę. No i tyle. Dobra. To na razie. Pa. Ciao.